ponad pół roku od naszego ślubu. Jak się czujesz, mówiąc do mnie mężu? No ja się cały czas nie mogę przyzwyczaić. A ja uwielbiam tak do ciebie mówić. Ale poza tym, że możemy tak do siebie mówić, to co się właściwie u nas zmieniło po ślubie? Zmieniła się nasza świadomość. Kochamy się jak się kochaliśmy, No mam nadzieję. a małżeństwo i ślub tylko umocniły nasze więzi. Wiesz, że ja zauważyłem, że nawet nasi rodzice czy znajomi zaczęli nas tak traktować poważniej po ślubie. Nawet sąsiedzi listonosz nabrali większego respektu. A wiesz, że być może polskie prawo będzie też musiało kiedyś uznać nasz ślub? Masz na myśli wyrok Trybunału w Strasburgu. No tak, no bo zobacz, przez pół roku nawet nie próbowaliśmy zarejestrować naszego ślubu, ale być może jest to dla nas jakieś światełko w tunelu. To idziemy się doradzić prawników? Do prawników. Cześć, tu Jakub i Dawid. Z naszym pytaniem dotarliśmy do siedziby kampanii przeciw homofobii. Widzimy się z Maćkiem Kozińskim. Jakbyś mógł nam wytłumaczyć, co możemy zrobić, aby dokonać transkrypcji tego aktu w Polsce? Przede wszystkim musicie w pierwszej kolejności wydrukować wniosek o transkrypcję aktu stanu cywilnego. Co nas bardzo radzi w tym wniosku, że musimy podać dane męża i żony. Bo my jeszcze nie wybraliśmy, kto jest mężem, a kto żoną. Moim zdaniem możecie po prostu przekreślić to słowo tutaj obywatelstwo żony, tak, i wpisać obywatelstwo męża. I z tym wnioskiem tak naprawdę i z tłumaczeniem waszego aktu małżeństwa musicie złożyć w Urzędzie Stanu Cywilnego taki wniosek o transkrypcję. Co możemy zrobić, kiedy kierownik Urzędu Stanu Cywilnego odmówi nam transkrypcji? Przy decyzji odmownej przysługuje wam odwołanie do wojewody. Od decyzji wojewody przysługuje wam już droga sądowa. W ciągu ostatnich miesięcy dochodzą nas różne informacje z Trybunału Strasburgu. Raz to jest wyrok Trybunału, drugi raz to jest wypowiedź rzecznika. Czy one mogą być takim trochę dla nas światełkiem w tunelu? Te sprawy, które były rozpatrywane przez m.in. Europejski Trybunał Praw Człowieka, to była sprawa Oliari przeciwko Włochom, dotyczył tak naprawdę uznania przez Włochy małżeństw jednopłciowych, jednakże wprost wiąże to tylko Włochy i Włochy się tak naprawdę wywiązały z tego wyroku i wprowadziły związki partnerskie. Natomiast sprawa tej pary rumuńsko-amerykańskiej. W tej sprawie rzecznik wskazuje na pewną definicję europejską małżeństwa, gdzie wyłącza płeć jako coś, co powinno w sposób jednoznaczny wskazywać, iż to jest małżeństwo. Załóżmy, że orzeczenie Trybunału będzie zbieżne z tym, co na razie rzecznik mówi. Czy to będzie miało jakieś znaczenie dla nas w Polsce? Europejski Trybunał Sprawiedliwości może wziąć pod uwagę opinię rzecznika, ale nie jest ona wiążąca. Natomiast wyrok będzie dotyczył nie tylko Rumunii, ale wszystkich państw Unii Europejskiej, między innymi również Polskę. Ze swojej strony doradzałbyś nam, czy odradzałbyś nam dokonania próby transkrypcji aktu małżeństwa w Polsce? Jak najbardziej doradzam, żebyście to zrobili. Tak naprawdę zróbcie to, bo to jest może przetarcie pewnych dróg. No to co, no to do tłumacza. Jak najbardziej. Dzięki za rozmowę. Dzięki. And if I fall, I don't mind. It will all turn out right, 'cause I know you'll always be the one to catch me. Easy peasy, lemon squeezy, everything is fine. Dzień dobry, widziała Pani nasze dokumenty? Czy my naprawdę jesteśmy małżeństwem? Tak, dokumenty, które do mnie trafiły, potwierdzają niezbicie, że pan Dawid i pan Kuba zawarli związek małżeński i przyjęli nawzajem swoje nazwiska, czyli mają teraz nazwiska dwuczłonowe. Jak mamy dokumenty w obcym języku, to rozumiem, że nie mogą nam przetłumaczyć go koledzy, znajomi, którzy znają dany język, tylko musimy udać się do specjalisty. Tak, każdy zagraniczny dokument musi być przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego, który ma swoją pieczęć i tłumacząc dokument zaświadcza, że jego tłumaczenie jest wierne z oryginałem. I właśnie mamy to tłumaczenie i z tym możemy już udać się do polskiego urzędu, jak rozumiem. Teraz panowie przedstawiają dokument oryginalny i tłumaczenie, wypełniają wniosek i na ich podstawie powinni panowie otrzymać polski akt małżeństwa. No i pięknie, i mamy. Jesteśmy w urzędzie i czekamy na złożenie wniosku o rejestrację naszego małżeństwa. Dzień dobry.
chcieliśmy zarejestrować nasze małżeństwo. Zawarte w Portugalii. Ojej, pierwszy raz taka sytuacja. Pierwszy raz. Dla nas to też pierwszy raz. Dobrze, idę do pana kierownika. Gdzie? Pani mówi, że idzie do kierownika. Gruba sprawa. Jestem. Sytuacja wygląda tak. Nawet jakby te dokumenty zostały złożone, to będzie decyzja odmowna. Odmowna. My się spodziewamy, bo wiemy jaka jest sytuacja prawna w Polsce, więc spodziewamy się tego, że będzie decyzja odmowna, ale i tak chcemy złożyć. Jak najbardziej, to jest nasz obowiązek i tak nakazuje prawo, że powinniśmy zarejestrować małżeństwo. Najwyżej potem się będziemy odwoływać. Czyli mimo wszystko chcą go panowie złożyć. To składamy, tak. Tylko odpis aktu małżeństwa bezpowrotnie zostaje u nas. A jak będziemy się odwoływać? My odpisy nie możemy złożyć. A no to najwyżej będziemy musieli drugi raz do Portugalii polecieć, tak? Na to wygląda. To kiedy lecimy? To jeszcze jakaś dobra wiadomość. Czyli decyzja za miesiąc. Za 30 dni. I to wszystko już? To wszystko. Dobra. Dziękujemy. 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 Do widzenia. Do widzenia. Właśnie złożyliśmy dokumenty, Jak słyszeliście, rokowania nie są dobre. ale nie spodziewaliśmy się niczego innego. Chociaż z drugiej strony myślę, że to jednak przykre, że w innych krajach traktują nas jak normalnych obywateli, a w Polsce na każdym kroku słyszymy nie da się, zabronione, nielegalne, odmowa. Ale trzeba działać i chcemy przecierać szlaki, bo mamy swoje potrzeby i chcemy mieć swoje prawa. No właśnie, a siedząc w domu nigdy swoich praw nie wywalczymy, więc i Was też zachęcamy do działania. A na razie trzymajcie za nas kciuki, bo może zdarzy się cud. Pani Hania sama się pochyli nad naszą sprawą i może zarejestruje nasz ślub w Polsce. Słońce właśnie wyszło, więc jesteśmy dobrej myśli. Jeśli się jednak nie da, będziemy się odwoływać, więc trzymajcie się i trzymajcie kciuki. Pa! Pa!